Tak, to znaczy rzeczywiście sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko, a przede wszystkim coś, co obserwujemy od lat, to jest taki w jakimś sensie wykładniczy wzrost rozmiarów modeli, które tworzymy. Czyli te modele sztucznej inteligencji stają się coraz większe, coraz bardziej skomplikowane i dzięki temu też rozwiązują coraz bardziej skomplikowane problemy. Tak? Tutaj wydaje się, że nie ma jakiejś takiej tajemnicy w tym tworzeniu bardziej inteligentnych czy bardziej skutecznych modeli, oprócz tego, że rzeczywiście musimy robić je coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, po to, żeby one były coraz więcej informacji w stanie zapamiętać, a także coraz trudniejsze problemy rozwiązywać. Oczywiście nastąpiła w ostatnim roku pewna zmiana tak jakby koncepcji w jakimś sensie tworzenia czy tworzenia tych modeli sztucznej inteligencji. Tak jak dotychczas je tworzyliśmy przed tym modelem O1, który stworzyło OpenAI, to dotychczas tworzyliśmy te modele zazwyczaj w taki sposób, że one odpowiadały na takim, można powiedzieć, autopilocie, tak? Mówiły to, co im tak potocznie mówiąc, ślina na język przyniesie, tak? Czyli nie były w stanie rozumować ani zastanowić się chwilę dłużej nad swoją odpowiedzią, tak? Natomiast ten model O1 pokazał, że rzeczywiście te modele sztucznej inteligencji mogą się zastanowić i dzięki temu, że się zastanawiają w trakcie odpowiedzi, tak? Czyli nie udzielają tej odpowiedzi tak z marszu bez zastanowienia, ale zastanawiają się nad odpowiedzią, zweryfikują, czy generują różne możliwości, weryfikują różne alternatywy, to dają dużo lepsze odpowiedzi. To jest bardzo interesujące pytanie, to znaczy, czy my możemy uregulować prawnie sztuczną inteligencję? Ja tu jestem sceptykiem, dlatego że stara zasada mówi, że złodzieje są bardziej kreatywni jak policjanci, a policjanci mogą robić tylko to, co jest dopuszczalne prawem, a złodzieje z definicji nie. I podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja jest szalenie kreatywna. Jest narzędziem, które pozwala regulować bardzo ciekawe modele biznesowe, ale te modele biznesowe najczęściej wynikają z tej sztucznej inteligencji, z tej technologii. W związku z tym te wszystkie regulacje są zawsze zapóźnione. Bardzo dobrym przykładem są elektryczne samochody. Elektryczne samochody są źródłem niesamowitych wolumenów danych. I cóż, my kupując taki samochód nie możemy powiedzieć producentowi, nie korzystaj z naszych danych. Tylko co on robi? On wie o wszystkim, z kim jeździmy, dokąd jeździmy, jak szybko jeździmy, jak często łamiemy przepisy, czy przestrzegamy warunków takich, które mogą nam zapewnić serwis producenta. A jeżeli nie, to producent mówi, za szybko jeździłeś, to nie będziemy tobie dawali odpowiedniego serwisu, musisz za niego zapłacić. Zatem ten przykład, który może dotyczyć każdą i każdego z nas, i to nie tylko dotyczy samochodów elektrycznych stricte, ale też hybryd. W związku z tym praktycznie za chwilę każdego, użytkownika samochodów. I możemy podawać różne takie zastosowania, podobnie w wojskowości, ale nie jestem oficerem, nawet nie jestem żołnierzem, w związku z tym nie mam śmiałości o tym mówić. Moim zdaniem największe zagrożenia, takie najbardziej odczuwalne i najbliżej leżące, są związane z dezinformacją i z różnymi pojęciem deepfake'ów, czyli podszywaniem się pod różne osoby, generowaniem tej fałszywej informacji w sposób taki rzeczywiście bardzo sprawny i generowanie jej też w bardzo dużej skali. Ale jednocześnie widzimy i rozumiemy te zagrożenia, dlatego też się do nich przygotowujemy. Pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście te złe czy takie niechciane aspekty rozwoju sztucznej inteligencji nie wystąpiły, właśnie przewidując je i wbudowywując w te systemy odpowiednie zabezpieczenia.